Dzień dobry, witam Państwa. Często na różnych szkoleniach, na których się z Państwem widzę, opowiadam o tej magicznej szpileczce, jak wbijamy je w pola, gdzie były humus, a jak wygląda wbicie takiej szpileczki drut 8 dokładnie na rzynki co 10 cm na polach, gdzie nie były stosowane kwasy humusowe. Tutaj konkretnie mówię o preparacie Humiagra z naszej firmy Agraplant. Drodzy Państwo, prosty przykład. Mamy tutaj pole, powinienem wbić co najmniej na spokojnie z pół metra. Przebijam się przez odległość 20 cm i dalej mam beton. Napieram dosyć solidnie. Może tego nie widać, drodzy Państwo, przez wysokie zboże i przykro mi z tego powodu, ale chciałem to pokazać, żebyście Państwo widzieli, że jest beton. Tutaj mamy pole, na którym stosowane były kwasy humusowe. Nie wiem tylko, czy były stosowane dwukrotnie, czy jednokrotnie. Tego nie wiem, ale wiem, że na tym polu zostałem poinstruowany przez naszego dealera. Tu oczywiście na 20 cm powinienem odliczyć, bo powiedzmy jest świeżo wsadzona rozsada, więc powinno być tylko miękko na 20 cm. Natomiast sięgam po humusach na powiedzmy 70 cm. Więc drodzy Państwo, taka jest magia humusu. Tak działa. Powinienem tak naprawdę, żeby było optymalnie i dobrze, to powinienem jedną ręką napierać, powinienem wbić całą. Podejrzewam, że na tym gospodarstwie, jeżeli nasz gospodarz z gminy Harsznica zastosuje jeszcze dwukrotnie w dawce pół kilograma wiosna, pół kilograma jesień na resztki pożniwne Humiagry plus Bacterplant pół kilograma, to drodzy Państwo, za kolejne 2 lata, jak zrobimy tutaj kolejny filmik, na pewno będzie tak, że tą szpilkę bez większych problemów wbiję do końca, ale to i tak już jest bardzo dużo, że jesteśmy w stanie wbić na polu uprawnym na głębokość 50 cm, to już jest fajnie. Natomiast no tak jak tutaj Państwo widzicie, sięgam 20, jak się bardzo, bardzo solidnie zaprę, może 30 cm. No i jest jak jest. Tak samo na rowach, na ugorach również się wbija delikatnie do 80, a niejednokrotnie całą tą szpilkę. Problem jest z tym, nie ma obornika, gleba jest tęga, ciężka. Tu też rodzą się potężne problemy z próchnicą. Co to znaczy z próchnicą? Teraz jest bardzo sucho. 1% na hektarze próchnicy, drodzy Państwo, zatrzymuje od 90 do 120 m3 wody. Powinno być tej próchnicy na hektarze minimum 3%. Natomiast średnia w Polsce już jest w okolicach 1,5–1,2%. No więc, drodzy Państwo, jesteśmy już jesteśmy, że tak powiem, bardzo daleko z tyłu i mimo to, że nawet gdybyście Państwo chcieli zastosować obornik czy gnojowicę przefermentowaną, to też musicie Państwo pamiętać, że jeżeli gleba jest zdegradowana, ciężka, nie jest dotleniona, napowietrzona, to też te bakterie, które się powinny zająć tym obornikiem, które będą się z tym obornikiem przez 2 lata bakterie zajmowały, produkując kwasy huminowe i fulwowe, bo w oborniku jest tychże kwasów huminowych i fulwowych około 1,5%, to drodzy Państwo, zajmuje to 2 lata i później następny rok, 2 zajmuje to czystym kwasem huminowym i fulwowym. Humifikacja resztek pożniw, napowietrzanie gleby, budowania struktury próchnicy. Tu jest, że tak powiem, całe meritum. To też się przekłada na zatrzymywanie pozostałości metali ciężkich. Tudzież następna sprawa, tutaj właśnie w gminie Harsznica jest bardzo duże zagłębie produkcji kapusty. Tu są ogromne problemy z kiłą kapusty. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli kiła to jest grzyb beztlenowy, jeżeli jest gleba nienatleniona, jeżeli w tej glebie nie ma kwasów humusowych, próchnicy, struktury gleby, to drodzy Państwo, są to sprzyjające warunki dla patogenu, który się nazywa kiła kapusty czy kiła rzepaczana. I drodzy Państwo, na to nic nie poradzicie. Ja uważam, jestem święcie przekonany, że stosowanie bakterii, stosowanie kwasów humusowych, Humiagra, Bacterplant na pewno Państwu tą glebę, strukturę gleby napowietrzy, poprawi strukturę. Co za tym idzie, wyeliminujemy tym kiłę kapusty. Taki przykład nasunął mi się po prostu, bo jesteśmy w stolicy polskiej kapusty. Będę Państwu pokazywał na różnych polach jeszcze takie przykłady, żeby po prostu Państwo zobaczyli, jak to się dzieje w różnych częściach Polski. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.